Cześć i dzień dobry wszystkim. Jak obiecaliśmy, kontynuujemy nasze podróże do wschodniej części Polski. Dziś przyjechaliśmy na wschód województwa świętokrzyskiego, do jednego z najpiękniejszych miast w Polsce, Sandomierz. W języku rosyjskim, nie wiem, Sandomir. No i po prostu chcemy zobaczyć, naprawdę to jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, czy nie. Саша и я отдавна chcieliśmy поехать до tego miasta. Wiele o nim słyszeliśmy i w końcu dość spontanicznie wzięliśmy bilety na następny dzień i wybraliśmy się na wycieczkę. Mamy taką jedną ciekawą historię, kiedy kupiliśmy bilety na autobus, a potem szukaliśmy mieszkania. Okazało się, że nie ma тут mieszkań. Wszystko było zajęte, wszystko. Znaleźliśmy tylko jedno mieszkanie. Dziwne. Po pierwsze, potrzebuję zobaczyć, co to za mieszkanie, a potem będę podróżować po Sandomierzu. I jeszcze bardzo proszę, nie zapomnijcie zasubskrybować nasz kanał, to bardzo ważne. Już nie wiem, co można powiedzieć o tym, ale to po prostu bardzo ważne i to najprostейsza możliwość dla wsparcia naszego kanału. Poproszę, subskrybujcie ten kanał, zostawcie лайк, napiszcie komentarz, no i coś, idziemy dalej. Kiedy dotarliśmy na miejsce, okazało się, że to bardzo ładny podwórek. Oprócz nas na tym podwórku mieszkało jeszcze kilka osób w tych kamperach. Sam kamper był bardzo mały, ale ładny. Nasze mieszkanie na dzisiaj to jest mała kuchnia, Stół. sypialnia na dzisiaj. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, interesujące. Lubię takie niezwykłe miejsce. No, zobaczymy, jak to będzie. Zostawiliśmy plecaki i poszliśmy związać miasto. Dopiero co weszliśmy do centralnej części miasta i, szczerze mówiąc, już byłam pod wrażeniem. Wydawało się podobno do wielu polskich miast, ale coś było tutaj inne. Choć było piękne, byliśmy głodni. Postanowiliśmy więc spróbować lokalnej kuchni. Podali nam bułę, to miało na miejscu w ziemniaku owinione szynkę i kapustę. Brzmi skomplikowane, ale było pyszne. Staraliśmy się chodzić po mieście bez większego planu i skręcić w uliczki. Ponieważ Sandomierz znajduje się na wzgórzu, widoki w tych miejscach byli piękne. Wydaje się, że wszędzie, gdzie się obrócisz, jest piękne. Znaleźliśmy dziwne miejsce, wygląda jak z takich strasznych skazek, bajek, przepraszam. 500-metrowy spacer drogą między ogromnymi korzeniami sprawia, że można poczuć się jak na kartach jakiejś bajki lub kreskówki. I nie oczekiwali, że tutaj będzie taki dziwny, piękny, to jest taki las z takimi wielkimi korzeniami, bardzo dziwny. Pod wieczór miasto zaczęło wyglądać jeszcze piękniej w promieniach słońca. Trzymaliśmy się długo, ale nie mogliśmy przejść obok znaków reklamujących lokalne winy i zdecydowaliśmy się spróbować sandomierskiego wina. Osobiście dla mnie Polska nie kojarzy się z winem. Wino to coś z Włoch. Nie jestem ekspertem wina. Ja mogę znaleźć tylko różnicę między winem czerwonym i winem białym, ale to wino jest białe. Myślę, że jest dobrze. A przed snem postanowiliśmy obejrzeć odcinek serialu, o którym nigdy wcześniej nie słyszeliśmy, ale który prawdopodobnie jest bardzo popularny w Polsce i jest kręcony tutaj w Sandomierzu. Ojciec Mateusz.
Obudziliśmy o 7 rano i nie spaliśmy zbyt dobrze. Ale doświadczenie spania w takim kamperze jest bardzo ciekawe. Mam marzenie, aby pewnego dnia podróżować kamperem. Podczas gdy wszyscy spali na innych kamperach, my wyszliśmy wcześniej i ponownie wybraliśmy się na spacer po Sandomierzu. Lubię, kiedy podróżujesz po miastu i wychodzisz rano i na ulicach nie ma żadnych ludzi. I to dla mnie jest najpiękniejszy czas, najpiękniejsza godzina w dniu. Ale jak już więc z naszych filmów, pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, jest kawusia. Nic niczego lepiej niż pić rano kawusiu w pięknym miejscu. Podczas naszych spacerów po mieście zauważyliśmy z Saszей, że w weekendy w Sandomierzu jest wiele turystów i prawie wszyscy z nich to Polacy. Próbowaliśmy zrozumieć, dlaczego to miasto stało się tak popularne, poza faktem, że kręcono tu serial telewizyjny. Jak mi wydaje się, ja rozumiem, dlaczego w tym mieście tak wiele turystów z Polski. Jak mi wydaje się, w Polsce bardzo wiele różnych i bardzo pięknych miast. Ale w Sandomierze najważniejsze, nie ma reklam na budynkach i to bardzo ważne, ponieważ bez reklam wszystkie budynki wyglądają bardzo pięknie i wspaniale. A jeszcze bardzo wiele lokalnych towarów, które związane konkretnie z Sandomierzem. Też bardzo fajnie, ponieważ kiedy ty przyjeżdżasz do nowego miasta, do nowej lokacji, chcesz spróbować coś lokalnego, coś, co można kupić tylko w tym mieście. I tu w Sandomierze takich rzeczy bardzo, bardzo wiele. I to naprawdę fajnie. Reklama jest naprawdę ważną rzeczą, która zmienia wygląd miasta. Prawie wszystkie reklamy zostały tutaj usunięte, dzięki czemu podczas spaceru nie ma wizualnego szumu, który psuje wrażenie. Pozostała tylko reklama mówiąca o sprzedaży lokalnych produktów, które można kupić jako pamiątki. Wino, sery i sidr. Zastanawiam się, od czego to zależy, że w niektórych miastach udało się rozwiązać kwestię reklamy, a w niektórych nadal zasłaniają oni bardzo piękne architektoniczne budynki. Napisz o tym w komentarzach, jeśli wiesz. Osobiście dla mnie miasto stało inspiracją. Podzielę się z wami jedną rzeczą. Przed przeprowadzką do Polski pisałam dużo krótkich opowieści. Naprawdę lubiłam tworzyć krótkie historie. Po przeprowadzce to uczucie rzesło na dalszy plan i wróciłam do tworzenia poprzez rysowanie. I to jest w porządku. Oznacza to, że podczas gdy ja oswajam się z życiem w nowym kraju, historia czeka na swój czas. Ale to właśnie w Sandomierzu poczułam to dawnie uczucie, inspirację do opowieści, nie tylko do rysowania. Dla mnie atmosfera tego miasta jest bardzo ciekawa. Ulice wyglądają jak z bajek, jak z książek Astrid Lindgren lub z końcówek Hayao Miyazaki. I dla mnie, kiedy spaceruję po tym ulicom, to mnie bardzo, bardzo inspiruje. Bardzo piękne miasto. Polecam wszystkim. Pod koniec dnia zdecydowaliśmy, że pójdziemy do jednego z najstarszych kościołów dominikanskich w Polsce, w pobliżu którego rośli własne pola winogronowe. Postanowiliśmy tu odpocząć po całym dniu chodzenia z plecakami i ponownie spróbować win. Dziś spróbuję też lokalne wino, różowe dzisiaj, ale to nie просто lokalne, a z winogradu, który rośnie obok mnie. Pyszne. Myślę, że ja po prostu lubię wino. Sandomierz naprawdę okazał się bardzo pięknym miastem z wyjątkowej atmosferą. Wspaniale jest widzieć wielu turystów z innych polskich miast. Moim zdaniem to bardzo dobrze, gdy rozwija się turystyka krajowa. Miasto jest bardzo małe, ale miło jest w nim być, po prostu usiąść przy kawie lub winie z pięknym widokiem. Naprawdę na początku nic nie oczekiwali od tego miasta, ale jak i Lena, ja też był bardzo zaskoczony z miasta Sandomierz i to naprawdę bardzo fajne, bardzo piękne miasto. Jeśli by kiedyś ja chciał zmienić miasto, w którym by ja mieszkał, to zamiast Krakowa być może mieszkałby w Sandomierzu. No i na dziś już wystarczy. Jedziemy na nasz autobus do domu. Poproszę, nie zapomnijcie zasubskrybować ten kanał, поставить лайк. Если chcecie
wesprzeć tworzenie takich filmików, zostańcie naszym sponsorem na Patronicie lub na YouTube. Będziemy za to bardzo wdzięczni. No i to wszystko. Dziękuję i dbajcie o siebie.